Dobry den, zgodnie z zapowiedzią wracamy na tory podróży zagranicznych, tradycyjnie, delikatnie i powoli, niedaleko. Zaczynamy od sąsiadów. Cześć! Cześć, ahoj. Witamy z kolejnej podróży, z kolejnego odcinka. Tym razem jesteśmy zgodnie z zapowiedzią u naszych sąsiadów. Południowych, albo jak ktoś woli, południowo-zachodnich i południowej części tego sąsiada. A w tym odcinku pokażemy Wam 5 typów miasteczek czeskich na przykładzie Czech południowych. Zapraszamy. A oto nasi dzisiejsi bohaterowie gracze. Artysta, gwiazdor, rycerz i wojownik. Oraz jeden tajemniczy. A także oni. Taki zamek, taki pałac, albo taki zamek i ten kamienny krąg. Podobieństwo nieprzypadkowe. Chwila muzyki i zaczynamy naprawdę. Podróż zaczynamy w Telczu, który co prawda nie należy do regionu Czechy Południowe, ale z uwagi na swoją turystyczną sławę i renesansowe piękno musiał po prostu pojawić się na naszej trasie z Bytomia. Poza tym był po prostu po drodze. Wychodzimy z parkingu, a tam, uwaga, kobieta w ciąży, chyba się kąpie. Okazało się, że tak kąpie się od kilku pokoleń. Poznajcie więc miasteczko numer 1. Rodzaj, typ gracza. Romantyk, artysta i utracjusz. Ciepłe letnie dni, zbiory, winobranie to jego najlepsze okresy. Gra wtedy i śpiewa wszystkimi pod oknami. Gdy tego nie robi, marzy mu się, by dostać status królewskiego wykonawcy i gościć i bawić elity Czeskiej Republiki. Gdy trzeba, ciężko pracuje, łapie promienie słońca, pisze wiersze, liczy chmury, kaczki, łabędzie w przypałacowym parku. Z numerem 1 przed państwem Trzeboń. Trzeboń, trzeba to powiedzieć, słynie m.in. z 3 rzeczy. Jest to piwo, podobno bardzo słynne w Czeskiej Republice, Regent. Jest to karp, też na 4 litery, bardzo smaczny i też bardzo słynny w Czeskiej Republice z tutejszych okolic. I są to pozostałości 2 bardzo ważnych rodów szlacheckich, magnackich Czech. Rożumberoków, ród 5 róż, o tym jeszcze później będzie trochę więcej, i Schwarzenbergów, a to jest ich skromniutki budynek, to znaczy skromniutkie mauzoleum, o, tak byśmy to powiedzieli. Jeśli w Polsce mielibyśmy takie miasto jak Trzeboń, prawdopodobnie byłoby klasy Zamościa lub Sandomierza, a jak wiemy, w Polsce na palcach 2 rąk można tak bardzo dobrze zachowane miasteczka przeliczyć. Oczywiście nie będziemy oceniać tutaj, to jest za trudna sprawa, czy dobrze Czesi zrobili, że nie byli tacy, że tak powiem, wojowniczy w przeciwieństwie do nas. To jest absolutnie zbyt trudne do oceny, natomiast fakt faktem, między innymi poprzez takie, a nie inne losy historyczne, tych zabytków, miasteczek, zamków mają w bród. Taka rozprawka na temat tego, co, dlaczego, po co i czy słusznie, no to temat na wiele minut wypowiedzi, a tego nie chcemy, prawda? Ja tylko jeszcze dodam, jako narrator, właściwie do siebie samego, że oprócz 2 wojen światowych, nasze miasta spustoszył też potop szwedzki, a na terenie Czech Szwedzi nie radzili sobie tak dobrze i w końcu wycofali się. Ale między innymi dlatego do dziś możemy oglądać tak przepiękne miasta, jak na przykład czeski Krumlov. Oj, i teraz będzie się działo. Rodzaj, typ gracza. Gwiazda, influencer, idol. Znany m.in. z tego, że jest znany, rozpoznawalny na każdej ulicy i na każdym zakątku social mediów, również w Azji.
Świadomy swojej wartości, dba o wizerunek, figurę, modne ubrania, wie jak się pokazać, by zachwycić. Nie jest tani, ale to dlatego, że każdy kręcący reklamę o Europie Środkowej musi go mieć w swoim line-upie. Z numerem 2. Dámy a pánové, Český Krumlov. Ten czeski humor wróci jeszcze do nas w tym czeskim, to znaczy odcinku, poważnym odcinku, a my zapraszamy Was na spacer po perle Czeskiej Republiki, gdzie prawie na każdym kroku, w każdej uliczce, placyku, na wielu skwerach widoki są jakby archetypem baśniowego średniowiecznego europejskiego miasteczka. Nie będzie pewnie dla Was żadnym zaskoczeniem, jak powiem, że kręcono tu dziesiątki filmów osadzonych w tamtych czasach. Z czego słynie czeski Krumlov, oprócz tego, że jest bardzo dobrze zachowanym, zakonserwowanym średniowiecznym miasteczkiem, słynnym nie tylko w Czechach, nie tylko w Europie Środkowej, nie tylko w Europie, na całym świecie. Otóż słynie z tego, że zamek w czeskim Krumlowie jest numerem 2 w Czechach, oprócz Hradčan, oraz miasto znajduje się na niesamowicie osobliwie wyglądającym fragmencie rzeki Wełtawy, która właściwie za chwileczkę może osiągnąć bifurkację na takim wąskim przesmyku. Tworzy dwa takie meandry, gdzie właśnie założono właściwe miasto oraz dzielnicę Latran. Do tego zamku byśmy Was chętnie wprowadzili, ale Czesi lubią utrzymywać bardzo skrupulatne zasady na wypadek filmowania. Nie przeszło nawet, że w formule dziennikarskiej, ale ogólnie warto. Kilka miejsc przy zamku jest dostępnych publicznie oczywiście, jak zamkowe schody oraz dzielnica Latran, gdzie nomen omen mieszkaliśmy. Super zakątek miasta. Czy arkadowy, wielopoziomowy most kierujący do zamkowych ogrodów. Przypomina nieco skrzyżowanie andaluzyjskiej rondy z dowolnym włoskim miasteczkiem. Z drugiej strony miasta obserwujemy, jak za chwilę Krumlov zatopi się w wieczorze. Na pewno jeszcze nie zaśnie, ale będzie mieć zupełnie inny urok. I tutaj przy piwie Budweiser warto wspomnieć o najdłuższej w historii świata wojnie piwnej. Toczą Czesi z Amerykanami wojnę stuletnią o markę piwa Budweiser, czy też tutaj Budweiser. Finalnie nie będę wdawał się w szczegóły. Wyszło na to, że czeskie piwo tutaj z ziemi budziejowickiej nazywa się Budejowicki Budwar, a słynne piwo amerykańskie Bud nazywa się Budweiser Beer. Na szczęście kiełbasa to u nas kiełbasa, a w Czechach klobasa. Czeski Krumlov był też naszą bazą wypadową. Będąc w takich miastach i wykorzystując fakt, że nie było sporo wycieczek z Azji, chcieliśmy tak chłonąć właśnie jego atmosferę. O poranku, wieczorem, na pustych uliczkach. Te ujęcia z drona pokazują Wam ciekawe miejsce, dosłownie 15 minut od Krumlowa. Zaraz do niego wejdziemy. Właśnie udajemy się do Złotej Koruny. To jest zespół klasztorny pocysterski, dosłownie rzut beretem od czeskiego Krumlowa. Kompleks jest naprawdę przepiękny, jeden z cenniejszych na terenie Republiki Czeskiej. Można tutaj zwiedzać oczywiście wnętrza klasztorne, ogród, ale też kościół gotycki, który niestety został zdewastowany podczas najazdu husytów. O właśnie, no coś w tych Czechach jednak było zniszczone, często właśnie przez husytów, których jeszcze odwiedzimy dzisiaj. Natomiast gotyckie, surowe klasztory, opactwa, to już wiecie, bardzo lubimy odwiedzać, nawet bardziej niż kościoły. Bogata biblioteka cysterska pokazuje, jak często w niedocenianym średniowieczu europejskie klasztory, podobnie jak muzułmańskie medresy, były ostoją nauki, mimo że w sąsiedztwie religii. Innym cysterskim klasztorem w okolicy Krumlowa i też nad Wełtawą jest położony tuż przy granicy z Austrią
Wyższy Brod. Tam wiele można oglądać nawet bez konieczności wykupywania biletu ze zwiedzaniem wnętrz. A jak już będziecie w okolicy, to niedaleko polecamy zajrzeć się na jedno z urwisk nad szumiącą w dole rzeką Wełtawą. Nazywa się Ściana Diabła i przypomina mocno nasze świętokrzyskie Gołoborza. Siłę Wełtawy wykorzystano też, by stworzyć tu jedno z największych jezior Europy Środkowej. Zapora w miejscowości Lipno trzyma wody zbiornika zwanego potocznie Szumawskim albo Czeskim Morzem. Tam w tle jest już właśnie dzikie pasmo Szumawy. No i pogoda nam się trochę zepsuła. Sakra. Ale to najwyższy czas poznać zawodnika numer 3. Rodzaj typ gracza. Rycerz, strażnik, heros. Miasto dumne i strategicznie ułożony. Wychowany w duchu wierności, lojalności i straży wartości. Zdominowany przez własny zamek, ale oddany swojemu panu jak na klasyczne podgrodzie przystało. Mimo szlachetnego serca skutecznie strzeże, chroni, broni, a gdy trzeba, dźgnie lub obleje gorącą smołą. Pod trójką, przed państwem, Rożmberk nad Wełtawą. Motyw róży i rodu Rożmberków, oto obok Schwarzenbergów, najczęściej chyba pojawiający się motyw w tym rejonie. Ten stary, rycersko-szlachecki ród praktycznie posiadał wszystko tutaj. Nazwa miasteczka oczywiście nieprzypadkowa. Ale tu było dość zimno. Faktycznie trochę poszarzało i szczerze powiedziawszy nieco zmieniliśmy swoje plany. A gdy słyszycie zmieniliśmy swoje plany z uwagi na pogodę, oznacza to prawie zawsze, jak myślicie? Jadło. Tak, strawę. Niewiele brakowało, a trafilibyśmy do restauracji o nazwie U Nowaków. Bardzo żałujemy, ale chyba pandemia ją pokonała. Ale niedaleko trafiliśmy do gościńca, gdzie oczywiście trzeba sobie zamówić coś z czym? Z knedlikami bramborowymi. Są bardzo dobre, takie jakie ja bardziej lubię właśnie, czyli takie zbite, ziemniaczane, ale nie było niestety zestawu z kachną, czyli kaczką, mimo że zasmażona czerwona słodka kapusta jest. Tym razem wybrałem opcję z buczkiem, ale nie panem buczkiem, tylko po prostu boczkiem, który okazał się tak naprawdę dużo bardziej mięsną częścią niż tłustą. Ale jak wiecie, jest problem ze znalezieniem czegoś w Czechach, co nie jest mięsne, jeśli to nie ma być na przykład smażony syr. Obrazki, które tutaj widzicie, to już miejsca dla koneserów bardziej, bo kto by szukał tam w krzakach jakichś ruin celtyckiego oppidum sprzed wielu wieków, prawda? Wiele czeskich nazw, choćby Wełtawa, ma jednak pochodzenie właśnie celtyckie. No i tak bardzo często właśnie w Czechach bywało, czy też na ziemiach czeskich, że miejsce, które kiedyś było okupowane przez ludzi nawet w czasach neolitu, później przez Celtów, było wykorzystywane na budowę najpierw grodzisk, a później zamków. I tutaj właśnie przy zakolu kolejnym Wełtawy, w wysokim bardzo kanionie, został założony zamek, który tłumaczymy na polski Dziewiczy Kamień. I tutaj właśnie Rożmberkowie bywali aż do momentu, gdy przenieśli się do czeskiego Krumlowa. A to, że tutaj byli, wyraźnie tutaj przypomina nam powiewająca flaga z rożmberską różą. Co prawda już nie nad Wełtawą, w końcu, ale niedaleko musieliśmy zajrzeć do małych, ale słynnych dość Holaszowic. Nazwę Holaszowice pewnie zna każda osoba zainteresowana turystyką.
Jest to wioska w Czechach, wpisana na listę UNESCO, w całości zabytkowe, zachowane barokowe budynki w tak zwanym stylu czeskiego, wiejskiego baroku. Aż trudno dzisiaj uwierzyć w to, że w czasach komunistycznych wioska ta była zupełnie opustoszała, ze względu na to, że zamieszkiwana była w znacznej większości przez ludność niemieckojęzyczną. W tychże Holaszowicach jest też atrakcja z gatunków dziwnych, nietypowych, dla niektórych może nawet niezrozumiałych. Tu mogło być kiedyś celtyckie oppidum, ale finalnie stoi coś, co nazywa się miłośnicy czakramów czy bioenergoterapii czują się podobno tutaj jak w raju. Dla nas jednak zdecydowanie bliżej do raju jest z takich pięknych miejsc jak tutaj. Wracamy nad Wełtawę, już niżej, w okolicach czeskich Budziejowic, stolicy regionu. Tu może nie kręcili słynnej Arabelli, ale za to pyszną królewnę. Pyszną, czyli dumną. Klasyka czeskiego kina. Za wasz Mistrzewiczek. Piękne, kipiące przepychem, gdzie drewno gra główną rolę wnętrza, to jedno, a drugie to równie piękne, a może i nawet piękniejsze założenie parkowe i ogród wokół tego zamku. No, tutaj też nie mogliśmy dla Was zrobić ujęć ze środka, bo wszystko w środku bardzo cenne. Ale tutaj można było, bo większość tego zamczyska po prostu jest udostępniona do odwiedzin bez jakiegoś specjalnego biletu. Tak, to znowu Wełtawa, a dokładniej jej połączenie z Otawą, a jeszcze dokładniej zbiornik wodny Orlik. Na zamku Żwikow, czy też Zwikow, oglądamy planszę, która uświadamia nam raz jeszcze to, co opowiadałem na temat miast i zamków czeskich w Trzeboniu. Ten kraj zamkami i pałacami stoi. Jest ich tak wiele, że jak widać nie mieszczą się aż na tej ilustracji. Nic dziwnego, że filmowcy tak lubią Czechy do osadzania historycznych superprodukcji. No, druga sprawa, że ulgi podatkowe. No ale bez tych ocalałych zamków nie mieliby powodów. Czy to wszystko, co mamy już do powiedzenia? No nie, lecimy na Tabor. I nie chodzi na razie o Ziemię Świętą, choć w sumie mają tutaj też Jordan, zbiornik Jordan. No to teraz zawodnik z numerem 4, Cztiży, rodzaj, typ gracza. Walczak, buntownik, łobuz. Wiadomo, łobuz kocha najmocniej. Zależy jednak kogo, co i z jaką intensywnością. Czesi i Czeszki przekonali się swego czasu, gdy moda na wojny husyckie wykształciła gang taborytów. Tabor o swoje zawalczy, swoje wywalczy, w kaszę sobie nie da dmuchać, a jak trzeba, to zorganizuje kilka wozów. Ogólnie to nie podskakuj, bo nie masz szans z tym bożym wojownikiem. Oto cały on, Tabor. Do rzeczy. Kto choć trochę interesuje się historią Czech albo twórczością Andrzeja Sapkowskiego, zapewne wie o istnieniu miasteczka Tabor i chętnie je odwiedzi. Jest tu Muzeum Husyckie z ekspozycją na ich temat, podziemia, a także Muzeum Czekolady, tak dla osłody atmosfery. Dobrze, a teraz już poważniej, to Tabor kojarzy się wielu Czechom z ich historią, bardzo odrębną też od historii środkowoeuropejskiej, dzięki Husytom. Nie będę oczywiście całej wykładał historii Husytów. Najważniejsze jest to, że pewien odłam Husytów, Taboryci, między innymi założony przez Jana Žižkę, wywodził się właśnie z tego miasta, czyli z Taboru, czy też z Tabora. Jan Žižka zresztą przysłuchuje się moim słowom i na pewno gdybym powiedział coś nie tak, to rzuciłbym we mnie jakąś halabardą. Jest jednym z podobno z najpiękniejszych miast Czech, ale to właściwie trzeba już brać z dystansem, bo wszystkie są bardzo ładne. Tutaj może trochę jest za dużo samochodów akurat na rynku.
właśnie z tego pięknego założenia parkowo-ogrodowego kończymy nasz kolejny odcinek. Dzięki. Za chwileczkę już koniec lata. Nasze lato było intensywne, głównie polskie, ale mamy taki cykl na blogu, piszemy o różnych regionach Czech, właściwie już połowa za nami. Mamy nadzieję, że jeszcze tej jesieni nie chcemy zapeszać, ale jeszcze spotkamy się uda. na kanale też w Czeskiej Republice. Do skledano. Do zobaczenia. Ale moment, miała być 5 graczy, 5 typów miast. No tak, ale w scenariusz wplątała się nam pewna dama i właściwie już wszyscy przy niej zbledli. Rodzaj, typ gracza, graczki, dama, królowa. Czy włączy się w rywalizację? A no tak, kończę zabawę i każę się wszystkim absztyfikantom rozejść. Cała złota Praga. A może chcielibyście kiedyś osobny odcinek o Złotej Pradze w naszym wykonaniu? I jak będzie bardzo dużo łapek w górę, z chęcią rozważymy.